Dzień dobry Państwu. Żeby Państwu pokazać wysokie, więc wysokie nie leży wysoko, tylko leży oczywiście w kotlinie. Kotlina ta to jest prawdopodobnie twór jeszcze roztoczański, bo to jeżeli chodzi o granice, to trudno tu wyznaczyć granicę, gdzie się rozpoczyna, a gdzie się kończy nawet to roztocze. Jest to obszar województwa dawnego zamojskiego, tarnobrzeskiego, województwa nawet chełmskiego, zamojskiego mówiłem. Na czym to polega? Na tym to polega, że tu jest ziemia jako Lubelszczyzna dość żyzna i dość, ja bym powiedział, dająca żyzna, czyli dająca duże zbiory. Proszę Państwa, będę teraz mówił parę słów na temat tego kościoła rzymskokatolickiego w Wysokim. Został pobudowany w 1905 roku. Historia na przykład poprzez I wojnę światową, w której ta świątynia nie została zniszczona, natomiast podczas II wojny światowej stacjonowali tu Niemcy. Proboszczem tej parafii był ksiądz Teodor Cybulski, gdzie ja byłem jako ministrant. Później, w okresie, dajmy na to, stalinizmu, chodziłem do szkoły podstawowej i niewiele stalinizmu pamiętam, z uwagi na to, że Stalin zmarł, kiedy byłem w drugiej klasie szkoły podstawowej. Jeżeli chodzi na przykład o Wysokie, dawniej miało prawa miejskie, utraciło podczas powstania styczniowego. Dlaczego? Dlatego, że był to nakaz rosyjski. To była pewnego rodzaju kara dla Polaków. Wysokie ma bardzo długie dzieje z uwagi na to, że od 1300, tam chyba 72 roku powstało, ale nie tu, tylko tam na Górze Pałaczowskiej. Tam był postawiony zamek Jabłonowski. I w tym zamku była ta cała miejscowość Wysokie. Z biegiem lat przesuwało się tu w stronę tego kościoła. I już można powiedzieć, że podczas I wojny światowej była ta miejscowość nazwana jako Wysokie Wieś. A Wysokie powstało nie dlatego, że nisko jest położone, tylko dlatego, że były wysokie mury na tym zamku. I stąd było, dajmy na to, Wysokie. Chciałem powiedzieć, że na tym cmentarzu jest prawdopodobnie od 10 do 11 tysięcy ludzi pochowanych. To jest oczywiście jeszcze starszy, dajmy na to, ten cmentarz, tylko że niektóre groby już zostały podwójny pochówek.
Ci ludzie zginęli w 1939 roku. Konkretnie to jest ten teren i przekaż. Była potyczka z żołnierzami niemieckimi, które w miejscowości Żółkiewka przyjechali i nastąpiły oczywiście walki. Zginęło 37 żołnierzy. Na czym to polegało? Polegało na to, że część dragan spalili. I dlaczego spalili? Dlatego też, żeby flotę, znaczy konkretnie lotnictwo niemieckie, poinformować, że w tym na tym miejscu znajdują się wojska niemieckie. W związku z tym był i pożar, i dajmy na to, zabicie tych żołnierzy polskich, co bronili, dajmy na to, do tej ojczyzny. To na tyle. Obok jest pomnik żołnierzy Powstania Styczniowego. To jest ten pomnik, co zginęli też za wolność Polski. W 1863 roku. Tu niedaleko jeszcze jeden ciekawy grób jest. To jest ten grób, gdzie 4 policjantów zginęło też chyba w 1942 roku. Dlaczego? Dlatego, że najechali, partyzanci radzieccy. No i tak się na to złożyło, że wystrzelali tych polskich policjantów. Oni byli, na służbie BH, czyli batalionów chłopskich. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Bardzo dużo mężczyzn z Wysokiego należało do partyzantki. Partyzantka była AK, czyli Armia Krajowa, i BH, czyli Bataliony Chłopskie. Oraz była partyzantka komunistyczna z PPR-u. No i te 3 partyzantki albo się, nie zgadzali z sobą, albo też wspólnie nieraz coś robili. To było to rzadkie, ale nieraz wspólnie coś robili. Było kilka potyczek z Niemcami, a taką potyczkę opowiadał mi taki Stach Partyka, który jest moim sąsiadem na Draganach, że tu Niemcy stacjonowali w tym starym budynku po domu parafialnym, stacjonowali Niemcy. I doszło do starcia. I partyzantom zaciął się karabin maszynowy. No i oczywiście, od razu przegrana walka, bo karabin maszynowy to jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważne wsparcie w walce. No i on musiał odblokować te zacięcie. Następna rzecz to była taka, przyjechali, nie Niemcy, tylko przyjechali Rosjanie i chcieli zlikwidować polskich tych granatowych policjantów. Ci granatowi policjanci jakoś byli złapani, byli na moście. I szedł dowódca Mazur Stanisław. No i oczywiście jednego uratował, bo było ich chyba 5. Jednego uratował. Dlaczego? Dlatego, że to była wtyczka dla partyzantów. Taki granatowy policjant to mógł powiedzieć, czy on faktycznie, dla kogo on pracuje i co on tam robi, nie? Czy on jest dla ludzi odpowiedni, czy nieodpowiedni. No i 4 zabili, jeden został uratowany. Znałem tą kobietę, jedną, co była żoną tego policjanta, nie? No i tam kilkakrotnie z nią rozmawiałem. No to cóż, popłakała się kobieta. Mówi, taki los. Następna sprawa odnośnie tego pomnika. Ten pomnik, to jest wspomnienie, dajmy na to, tych ludzi, którzy już nie żyją.
obliczali, że około 30-40 zginęło, wiesz, nie wiadomo w jakich to okolicznościach. I niektóre ciała, dałem na to tych partyzantów, są pochowane na tym cmentarzu. W związku z tym, że jak była komuna, nie chcieli się ujawniać. No po prostu ta organizacja Zbowic to była dla takich, co im pasowało. A byli tacy ludzie, co nie chcieli należeć do tego. No i mniejsza o to. Następna sprawa to moja mama była w partyzantce, nie? I prowadziła sekcję kobiet. Sekcja kobiet dzieliła się na sekcję sanitariuszek i sekcję pomocy społecznej, bo przecież jak się wioski paliły, Niemcy likwidowali całe wioski. I jak to się kończyło? No, wybijali do nogi ludzi i po 2, po 3 dniach trzeba było tam pojechać. I moja matka opowiadała, jak pojechała tam i trzeba było jeszcze tam zbierać sąsiadów wierzchnych. No, te niedobitki, te szczątki tych ludzi trzeba przecież było pochować. No, miała taki rozkaz, wiesz. No i pojechała tam. No oczywiście, jakie tam były drogi? No takie drogi, że jadąc z tymi sucharami, czyli suchym chlebem, nie? Na furmance, to aż ten suchy chleb zamoczył się. No to wyobrazić sobie, jakie tam bagna były. A ja jeszcze pamiętam te bagna, jakie były, jak przyjechało furmanko, to od razu widziałaś, te konie po brzuchy były wybrudzone. No cóż, no moja matka należała do tego Zbowidu. Tam, nawet była skarbnikiem, sekretarzem. Tam, no, opowiadała oczywiście te historie, jak to wyglądało, co winowcy opanowali gminę, bo dawniej gmina to tu stała. Tylko z tym, że przyjechali wojsko polskie z pierwszej Armii Wojska Polskiego, to znaczy jechali oni na Bieszczady. No i spalili. Dlaczego? Dlatego, że ten żołnierz z winu schował się w tej gminie. No i zaczął się obstrzał. No i w końcu zabili go, nie? No ale i gmina została spalona. Jeszcze pamiętam, jak to fundamenty stały. A w tej chwili to stoi ten, no jak to pawilon handlowy. No i doszliśmy do obecnych czasów, gdzie po prostu istnieje nadal wojna na Ukrainie. No, na tym kończę i zachęcam, żeby to zobaczyć.